Dzień dobry. Dzisiaj stoję przy jednej ze stróżnic, które szykuję dla Was, ponieważ obiecałem, że za jakiś czas się spotkamy i pokazywałem Wam jakiś czas temu, no dobra, już nie będę przesuwał, kiedy robiłem tutaj te szuflady, a dzisiaj pokażę Wam część zawartości, która, uwierzcie mi, że spędziła długie godziny, czy też dni, nawet bym powiedział tygodnie, ponieważ ściągałem część produktów, żeby sprawdzić, czy będą się po prostu dla Was nadawać do pracy. I teraz co? Szuflada numer 1. No dobra, wyciągnę może ją i zobaczycie, co dla Was wybrałem, co wydaje mi się, że będzie naprawdę super optymalne do pracy, praktycznie z większością prac. Po pierwsze, będą to dłuta wykańczające Fail. Taki bardzo poręczny zestaw, który pokazywałem już, wydaje mi się, że wiele miesięcy, czy nawet już lat temu i do tej pory są to jedne z ulubionych dłut, z których korzystam praktycznie przy większości prac. Ja nie wiem, czy tutaj po prostu to, że gabaryty tych dłut to wyglądają jak dłuta trochę snitzerskie. Krótka rękojeść, blisko to wszystko mamy. I to się sprawdza. Naprawdę mega dłuta. Oczywiście są bardzo twarde, bo to jest tutaj, wydaje mi się, że chyba około 62 czy 63 Hz, więc uwierzcie mi, że to są bardzo twarde dłuta. Mimo tego, że zrobione w Europie. I co tutaj mamy? Tu jest chyba gdzieś koło 10. Nie mam tutaj nic do mierzenia, ale tutaj na tych jest, czy to jest 6? Nie, to jest 6 do... Też nie ma. To będzie chyba 25 albo 26. Dobra. A co do pracy z pobijakiem? No bo oczywiście część rzeczy trzeba zrobić z pobijakiem, czyli mamy wtedy zestaw numer 2, jeśli chodzi o dłuta. Cóż tu wybrałem? Będzie to zestaw, to są dłuta sygnowane z Dictum, czyli jakby robione dla nich. I mamy co? Mamy 6 dłut od 6 do 26. No i to już są dłuta do normalnej pracy z pobijakiem. Jest duża skówka. Widzicie tutaj nawet jeszcze te głownie nie są obrobione. Ale póki się to nie odkręci, wydaje mi się, że one się rozbiją same w czasie pracy. 6 sztuk, długie, duże, również twarde i to jest faktycznie do takiej pracy początkowej, gdzie się nie bawimy, tylko ma to być zrobione szybko i efektywnie, a później wykańczamy tym. Dobra. Coś jeszcze. Jeszcze taki zestaw. Też Dictum. Zestaw, który wydaje mi się, że zawiera większość rzeczy takich do większości projektów. No bo mamy kątownik, to jest Shniwa. Japoński kątownik nastawny, czy przymiar nastawny i to również mamy u mnie na półce, sprawdza się doskonale. Tutaj różni się może od takich, które są dociskane śrubą tutaj. Widzicie, jesteśmy w stanie sobie to nastawić gdzieś tam w poziomie i dokręcamy tutaj z tyłu. Sprytny pomysł i się sprawdza. Kątownik. Oczywiście taki, którym trzyma kąt. Widzicie, że są tutaj jakieś nity, ale jest to zabite na amen, więc raczej nie powinno tutaj być jakiś odchyłek, chyba że ktoś tym rzuci, nie? Tutaj mamy stal kwasoodporną, więc też nie będzie problemu z rdzewieniem tego. Czytelna podziałka, bardzo fajny kątownik, dobra rzecz. Jedziemy dalej. Miarka też się przydaje. Tutaj wersja drewniana jest ok. I tutaj zobaczmy sobie tylko, mamy tutaj, wydaje mi się, że klasa 3. Nóż do drasowania. No bez tego się nie da. I ten znowu jest w wersji
prawej i lewej, ponieważ kiedy tasujemy, powiedzmy tutaj, tak? Tasujemy z tej strony, nóż na płasko do liniału i jedziemy tak, albo z drugiej strony w ten sposób. Więc to jest taki uniwersalny, wydaje mi się, że będzie się dobrze spisywał. Mamy ołówek, no to już tam gratis, nie? Ołóweczek mały, no ale jest też znacznik typowy, czyli mamy tutaj nożyk nacinający. Ten nożyk również możemy odwrócić w razie czego 180 stopni, jeśli będziemy chcieli trasować tym ścięciem na zewnątrz. Dobrą rzeczą w tym znaczniku jest to, że on się nie kula po stole, bo uwierzcie mi, że miałem już też takie, które po prostu odjeżdżały za chwilę gdzieś w trakcie pracy. Jest tutaj podziałka na tym, chociaż ona jest tak, że tak powiem, mało widoczna, nie korzysta się raczej z tego. Nie korzysta się, wystarczy mierzyć w ten sposób, tak, czy no albo tutaj na przykład na głębokość. Cyk, mamy ustawione, przenosimy, wiadomo o co chodzi. Dobra, czyli to mamy pierwszą szufladę omówioną. Mówiłem już tutaj o tym, że pobijak, tak, jest potrzebny do tych dłut, więc musi być też pobijak, nie? O, dalej. Właśnie szuflado. Szuflada numer 2. Pobijak. Klasyczny, drewniany. Nic się z tym naprawdę nie stanie. Tutaj mamy chyba klon albo grab i robinia akacjowa. Obstawiam. Zielonkawę. Dobra rzecz. I też możemy sobie odstawić to na stół. Nie będzie odjeżdżało. No bo jak tak damy, no to będzie się kulać, nie? Co jest potrzebne jeszcze do pracy? Piły japońskie. Jeśli ktoś pomyślał o piłach japońskich, no to wiadomo, że piły japońskie również się nam przydadzą. I mamy tutaj zestaw klasyczny 3 pił, czyli, kurde, nigdy nie pamiętam tych nazw, sorry, Kataba i no wiadomo, że Ryoba to jest ta, czyli dwustronna, do cięcia w poprzek, albo tu jest wzdłuż, tutaj mamy w poprzek, tutaj wzdłuż. Jest też w poprzek, patrzę na zęby, w poprzek, ale bez grzbietu i najdokładniejsza w poprzek, ale z grzbietem, no bo tutaj mamy najcieńszy brzeszczot. No 0,3, 240 długa. Myślę, że to jest klasyk i to załatwi większość prac w warsztacie, jeśli chodzi o cięcie. Ale nie załatwi jakich cięć? Takich! No nie załatwi cięć, gdzie musimy coś wyciąć, więc tutaj dość agresywny brzeszczot, mała piłka do wycinania otworów, bardzo przydatny sprzęt. Również japoński. O, dalej, właśnie. I jeszcze jest jedna piła, która jest super pomocna w większości prac z kołkami czy z docinaniem przy krawędzi, przy powierzchni, może tak, przy powierzchni powinienem powiedzieć. Dalej. No właśnie. Tą piłę używam również praktycznie non-stop. Mamy tutaj 2 brzeszczoty. Znaczy ten brzeszczot jest dwustronny i to jest faktycznie super elastyczna piłka. Cyk i sobie docinamy jakieś kołki czy cokolwiek przy materiale. Świetna sprawa. Czy coś jeszcze mam w tej szufladzie? No oczywiście, że mam. Czyli piły są omówione. Cyk, 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 chowamy. Genialna sprawa. Nieduża pojemność, bo ten
Glubot czy tam Highbot. Tutaj mamy Fast Cup, czyli taki pojemnik, który pod ciśnieniem pięknie podaje tędy klej. Super sprawa, super. Nigdy to nie wysycha, ponieważ tutaj mamy taką silikonową zatyczkę. Mam 2 czy 3 takie pojemniki i świetna rzecz do dokładnych prac. Genialne. No i dobra. Skarpety, czyli co? Strugi ręczne. I tu powiem Wam szczerze, zastanawiałem się, ponieważ tam na tej mojej ścianie jest dosyć sporo strugów. Przetestowałem tych strugów dużo, naprawdę dużo i mój wybór padł na, ciekawe, czy się domyślicie, takie strugi. Drewniane. Tutaj mamy troszkę większy, tutaj mamy trochę mniejszy. One są genialne, ponieważ można tu pracować w dwóch kierunkach. Pracujemy tak, do przodu. Dobra, mogę przesuwać. Pracujemy do przodu. Jeśli ktoś jest przyzwyczajony do strugów klasycznych europejskich, żaden problem. Piękne oparcie z tyłu. Tutaj opieramy i nie zasłaniamy ręką wyjścia wiórów. Rewelacja. Naprawdę rewelacja. Ale jeśli ktoś jest przyzwyczajony do pracy z strugami japońskimi, i słuchajcie, żadna rączka tutaj nam nie przeszkadza, łamacz wiórów czy coś, ciągniemy to do siebie i pracuje się tym rewelacyjnie. Tutaj mam jeszcze malutki gładzik i to też jest, no wykonanie tego jest po prostu świetne. No to jest robota na CNC oczywiście. Pięknie się tymi strugami pracuje. Czego nie zrobimy tymi strugami? No, w którym miejscu materiału? Zwróćcie uwagę na noże. Noże są schowane tutaj w stopie, czyli nie zrobimy krawędzi. I dlatego tutaj już się pojawi strug. Kątnik, również to jest zrobione dla diktum. Chyba gdzieś koło 16 mm. Klasyka gatunku, czyli możemy pracować przy krawędzi, możemy pracować poziomo. Żeliwna robota. Mam taki strug u siebie również i to jest naprawdę dobrze zrobione. Czyli to tak naprawdę uzupełni te dwa. Oczywiście tutaj ta stopa tutaj jest regulowana, możemy to przesunąć i zamknąć usta, więc dobra rzecz, naprawdę dobra rzecz. No i oczywiście wykonanie, nie ma się tutaj absolutnie czego doczepić. Dobra, czy coś jeszcze? To Wy możecie coś podpowiedzieć, zanim to będę tutaj chował jeszcze. Zastanówcie się proszę, czy coś byście widzieli jeszcze w takim zestawie, to ściągnę i to będzie. Więc jeśli macie jakieś pomysły do takiego zestawu must have, powiedzmy, tak? Taki, no bo nie wiadomo jakie będą projekty, tak? Ale do prac generalnie ręcznych, czy coś jeszcze być tu powinno. Dobra, schowamy to. Aleś właśnie. Oczywiście będą również moje dostępne szablony do Kumiko. Te wersje właśnie z Robini, tak? Nie, to jest Robinia, czy... Nie, sorry, to jest wiąz. Wyszły genialnie. To jest po prostu tak kolorowy gatunek, oczywiście bardzo twardy. To wszystko tu chodzi pięknie, kąty są zachowane, więc sama przyjemność, czysta przyjemność będzie pracować tym. Więc mamy również takie szabloniki do Kumiko. Zostały dwie szuflady. Jedna szuflada jest tymczasowo zawalona jakimiś rzeczami z innego projektu, więc Wam nie będę pokazywał, ale pokażę Wam jeszcze szufladę, że naprawdę, słuchajcie, się starałem znaleźć sprzęty dobre dla Was, więc ściągnąłem jeszcze taką skrzynkę, walizkę, również Faila.
Tutaj troszeczkę te dłuta są, wydaje mi się, że trochę inne, nie? Czekajcie. Tak, te są takie troszeczkę idące po ukosie, ale również zestaw pierwsza klasa. Oczywiście tutaj widzimy również, że są one dużo dłuższe, czyli możemy, skoro są dłuższe, to spód dłuta również jest dłuższy i tu możemy sobie fajnie czyścić jakieś prace, przyciskając dłuto do materiału. Generalnie piękne dłuta, bo one są wypolerowane na wysoki połysk i żadnych ostrych krawędzi. Versus dłuta japońskie, które uwielbiam, ale tam można łapę, słuchajcie, nieźle sobie zaorać. I tutaj jeszcze oni mieli w zestawie taki nożyk traserski, fajny. Ale i tak do czyszczenia wolę tamte małe dłuta. No chyba, że gdzieś dalej trzeba, no to wtedy trzeba taki inny zestaw, że tak powiem, posiadać. Dobra, tutaj wersja chyba to samo. Tak jest, to są te same dłuta, tylko bez takiego drewnianego etui, tylko mamy, tak jak widać, nie? Zapakowane. Dobra, co jeszcze? No trochę tych zestawów ściągnąłem, bo wiecie, w katalogu na rysunku to jest jedno, a kiedy weźmiemy te dłuta do ręki, to jest coś zupełnie innego. Dobra, tutaj mamy również faila, ale wersja, tutaj mamy to proste, ale wersja ze skówką z tyłu, czyli do pracy z pobijakiem, czyli tutaj już możemy chwycić porządnie i nawalać ile wlezie, nie? Obstawiam, chciałem powiedzieć grab, czy nie wiem. W każdym razie na pewno jakieś twarde gatunki, żeby tych rękojeści nie zniszczyć. I jest jeszcze jeden zestaw. Też ciekawy. Tutaj mamy najszersze dłuto. Od 6 do 38. I to wydaje mi się, że to też są Japończyki. Nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że tak. No i to już jest kawał patelni, nie? Również skówka, więc do pracy z pobijakiem. No i te 38 mm, no to też jest sporo, nie? Jeśli gdzieś tam robimy coś do linii, to wtedy warto mieć takie jedno szerokie dłuto, żeby sobie to równać. Tyle w temacie. W takim razie na dzisiaj pokazałem Wam, czym będziemy pracować. Za jakiś czas, widzicie, ta nasza rozbudowa trwa, więc się szykuje. Jeśli macie jakieś pomysły, co tu jeszcze będzie, co tu jeszcze by się przydało, to naprawdę proszę Was, napiszcie. To się mi przyda, ułatwi mi jakieś zadanie. Jedną rzecz, którą od razu na przykład widzę, że nie ma, to cyklina. A cyklina być musi. Więc cykliny ściągnę, to akurat najmniejszy problem. Chyba najtańsza część tego całego zestawu. Pamiętajcie, tylko tutaj pytam Was o sprzęty czy narzędzia do prac ręcznych, tak? Czyli nie elektronarzędzia, tylko co tutaj jeszcze by się przydało do... A, widzicie, jeszcze coś mam. Albo nie mam. Ściągałem i... Poczekajcie, może znajdę. Chyba nie mam. Kurde. Dobra, nie mam. Piła włosowa. To też się bardzo przyda do robienia wczepów. I wydaje mi się, że tam już wybrałem kilka, bo ściągnąłem kilka różnych pił i jakąś piłę wybrałem, więc piły włosowe już nie wymieniajcie. Tyle. Na dzisiaj taki króciutki film informacyjny, co też dla Was szykuję. Widzimy się już niedługo. Cześć.